co odpuścić, a co może wyjść na jaw podczas tego zaćmienia i pełni księżyca w rybach 18 września. Zaraz się dowiecie. Cześć, tu Astro Luiza i przygotowałam odczyt dla wszystkich znaków na zaćmienie księżyca w rybach, które nastąpi już niebawem 18 września 2024 roku. Zaćmienia lunarne i słoneczne to jest zazwyczaj taki okres pełen napięcia energetycznego, nazwijmy to tak. Często przynoszą koniec pewnych cykli, ujawniają prawdę, ujawniają to, co jest ukryte, prowokują do głębokich refleksji nad naszym życiem. Zaćmienia zawsze działają na osi dwóch znaków, które są sobie przeciwne, więc na tych osiach warto zwracać uwagę na to, co się u nas w życiu zmienia, co się dzieje i przyglądać się temu. W zaćmienia nie tworzymy nowych intencji, raczej, chyba że jesteście na tyle odważni, raczej się przyglądamy. To jest czas na refleksję. I teraz tak, to zaćmienie księżyca w rybach 18 września będzie dość intensywne ze względu na to, że jest księżyc pomiędzy Saturnem w retrogradacji a Neptunem. Czyli mamy takie napięcie pomiędzy rzeczywistością a iluzją, pomiędzy dyscypliną a pragnieniem ucieczki. Ryby. Saturn, dyscyplina, ryby razem z Neptunem to jest pragnienie ucieczki, iluzja, niewidoczne poza rzeczywistością. No i w dodatku będziemy mieć też kwadraturę do Jowisza w Bliźniętach, czyli mamy tutaj taki efekt, taką mieszankę nadmiernych oczekiwań lub zamieszania w komunikacji, bo ten Jowisz jest u nas w Bliźniętach teraz. No ale przede wszystkim ryby. Jakie są ryby? Jak to zaćmienie w rybach może wpłynąć na nas? Jak je wykorzystać? Zdecydowanie odpuszczając stare emocje, iluzje, wzorce, zdając sobie sprawę, jakie wzorce nami rządzą, które już nam nie służą z tych wzorców. To jest też dobry czas, żeby przyjrzeć się naszym potrzebom duchowym, emocjonalnym, zastanowić, co należy uwolnić, aby móc iść naprzód. Zaćmienie to jest czas, kiedy odpuszczamy, kiedy się przyglądamy, to jest czas refleksji i kiedy odpuszczamy. Kiedy niektóre prawdy, niektóre sprawy wychodzą na jaw i kiedy my możemy się uwolnić od czegoś, co nam już nie służy. Teraz tak, zanim przejdę do odczytu dla każdego znaku, to chciałam Wam powiedzieć, że dziś dla każdego znaku będę również losować jedną kartę. Wczoraj nabyłam, drogo kupna, takiego tarot zodiaku, strasznie mi się spodobał. Byłam w sklepie ezoterycznym, jako że jestem teraz na kilka dni w Warszawie. Byłam w sklepie ezoterycznym i chciałam tak naprawdę kupić karty Oracle, ale żadne mi się nie podobały, nie czułam więzi z nimi w żaden sposób. Aż zobaczyłam te karty, których grafika mi się bardzo podoba, więc będziemy losować, ale że nie miałam jeszcze czasu się z nimi dobrze zapoznać, to będę też czytać z książeczki, co każda z kart oznacza. I myślę, że to dopełni nasze czytanie. Oprócz tego chciałam się z Wami również podzielić moimi przemyśleniami. Dostałam jeden taki komentarz w jednym czytaniu, co to są za odczyty i porady. Nie był to w miłym tonie komentarz, ale chciałam zwrócić uwagę na to, że astrologia, którą ja się zajmuję i to jak ja wykorzystuję astrologię, to jest astrologia praktyczna. Ona jest oparta na astrologii helenistycznej i ja tutaj nie gdybam, co robiliśmy w poprzednim wcieleniu lub przyszłym. Od tego są inni astrolodzy lub można pójść do tarocisty i zadać mu takie pytanie. Ta astrologia, którą ja się zajmuję, to jest astrologia, którą możemy wykorzystywać na co dzień. I teraz z drugiej strony, druga kwestia, to jest to, jak my podchodzimy do tego, jakie informacje dostajemy. Słuchajcie, byłam w tym sklepie ezoterycznym, no i spędziłam tam dość sporo czasu, ponieważ przeglądałam wszystkie talie, jakie były, z którymi czuję coś, z którymi nie czuję, aż w końcu znalazłam na sam koniec tą, którą przyniosłam do domu. I usłyszałam dużo różnych rozmów. To nie jest tak, że mam takie gumowe ucho. Słuch jest u mnie najbardziej rozwiniętym zmysłem, ale one były dość otwarte. Jedna z pań, które przyszły do tego sklepu, była bardzo zmęczona i była bardzo przeciążona i powiedziała, że tak, no
mamy Urana w retrogradacji, już się czas zaćmień zaczyna, w dodatku jeszcze coś tam nów w Pannie, bo to było przed nowym w Pannie. No i że po prostu się tyle dzieje i ona się czuje tragicznie. Z jednej strony ja rozumiem, my możemy odczuwać tę energię w taki sposób, ale z drugiej strony ja podchodzę do astrologii tak, że znając ją, patrzę, jak ja mogę ją wykorzystać dla siebie. Tam, gdzie ktoś widzi niedolę, ja tam widzę możliwości, które się przede mną otwierają. Albo widzę, w które sfery mojego życia teraz nie zaglądać i się skupić na innych, ponieważ mam możliwość rozwoju w innej sferze, ale muszę uważać gdzieś z drugiej strony. Więc chciałam Wam po prostu to powiedzieć, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać po tych odczytach, bo to, jak ja wykorzystuję astrologię, to jest podejście praktyczne, tak jak możemy wykorzystać to, co się dzieje na niebie, aby nam pomogło, aby w jakiś sposób spowodowało, że lepiej i łatwiej nam się żyje, przyjemniej. Więc jeśli się z tym zgadzacie, to zapraszam Was do odczytu dla wszystkich znaków i zaczynamy oczywiście klasycznie od barana. Barany, kochane barany, u Was to zaćmienie będzie w 12 domu, czyli to jest dom duchowości, tajemnic, ukrytych wrogów, podświadomości, tego wszystkiego, co jest izolacji również, tego wszystkiego, co jest schowane, ukryte, tego, czego my nie widzimy, no bo 12 dom jest jakby już za nami, prawda? Więc to jest to wszystko, czego my nie widzimy, ale mocno na nas wpływa. I co może wyjść na jaw tutaj podczas tego zaćmienia, które będzie mieć miejsce 18 września, jeszcze raz przypomnę. Przede wszystkim ukryte lęki, stare traumy, duchowe blokady, które być może wymagają uzdrowienia. Możliwe są też odkrycia, jeśli chodzi o jakieś tajemnice lub głębsze zrozumienie własnych emocji. I to jest szansa, żeby sobie z tymi lękami, z tymi traumami poradzić. To jest na to teraz szansa, żeby teraz możecie je zobaczyć, przyjrzeć się, co mi już nie służy, jaki mam tutaj lęk, skąd on pochodzi, pooglądać sobie to i odpuścić. I stanąć twarzą w twarz z tym lękiem i wybrać, czy chcecie dalej mieć go gdzieś w sobie, czy chcecie nad nim popracować. Więc to jest dla Was szansa. Co należy odpuścić? Przede wszystkim, kochane barany, potrzebę kontrolowania wszystkiego i bycia zawsze na wierzchu. Taka potrzeba posiadania racji we wszystkim, co robicie. To jest czas na odpuszczenie, na wycofanie się, być może pobycie trochę w samotności również i czas na zaufanie intuicji. Oprócz tego, podczas tego zaćmienia będziemy mieć również kwadraturę do Jowisza w Bliźniętach. On jest u Was w 3. domu. 3. dom to jest komunikacja, rodzeństwo, krótkie podróże. Możliwe tutaj są zamieszania komunikacyjne, szumy komunikacyjne lub nieporozumienia z rodzeństwem, z sąsiadami również. Warto jest w momencie tego zaćmienia i te kilka dni przed i po uważać na słowa, ponieważ one mogą mieć większe znaczenie i większą moc niż zwykle. Na te słowa, które wypowiadacie do innych. I też do samego siebie, ponieważ pamiętajmy, że macie to zaćmienie w domu 12, czyli dom podświadomości. Zwrócić uwagę na to, jak się sami ze sobą komunikujecie. Barany. Będę teraz wybierać kartę dla Was. Kartę tarota. Coś nie mogę się dzisiaj wysłowić. Dobra, tasuję karty. Przekładam. Muszę jakoś lepiej ustawić tę kamerę, żebyście widzieli, co robię, ale musicie mi zaufać. I u Was jest 9 buław. 9 buław. Proszę, jaka piękna karta. Wy się przyglądajcie tej karcie, a ja sprawdzę, co ona dla Was oznacza. Kochane barany, karta dla Was. 9 buław. Księżyc w Strzelcu, 2. dekada. Księżyc jest naszą intuicją i intymną stroną. Kiedy spotyka on Strzelca, jak w 9 buław, nasze marzenia zostają naznaczone dynamiczną energią tego znaku. 9 buław reprezentuje przerwę, podczas której możemy skupić się na następnym ruchu,
który doprowadzi nas do osiągnięcia naszego celu. Tutaj intuicja jest połączona z planowaniem i dokładnością. Jak strzała wystrzelona z łuku. W tej karcie jest również wielka siła, która pozwala nam twardo powrócić do ataku, nawet jeśli jesteśmy ranni. Dodatkowo Księżyc często odnosi się do domu. W Strzelcu nasz dom może być w niezwykłych miejscach, jak na przykład na brzegu morza, w pniu drzewa lub w opuszczonej chatce. Gdziekolwiek znajdziesz miejsce odpoczynku, Strzelec będzie Cię chronić, żebyś mogła odzyskać siły na nową przygodę. Słowa kluczowe: schronienie, zdrowienie, przerwa, odzyskiwanie siły. Kochani, myślę, że to wspaniale pasuje do tego, gdzie będzie to zaćmienie dla Was, czyli w domu 12. Powodzenia, barany! I przechodzimy dalej. Przechodzimy do byków. Byki, co tam u Was? Zaćmienie u Was będzie mieć miejsce w domu 11, czyli to są przyjaciele, grupy społeczne, cele, Wasze marzenia. Co może wyjść na jaw? Tutaj w tym czytaniu skupiam się na tym, co może wyjść na jaw i co należy odpuścić. Co może wyjść na jaw? Przede wszystkim różnego rodzaju napięcia lub niesnaski w grupach, do których przynależycie, lub potrzeba przeanalizowania swoich długoterminowych celów i marzeń. Może też być tak, że nagle zostaną ujawnione prawdziwe intencje Waszych przyjaciół. Warto się temu przyglądać. Pamiętajcie, że podczas zaćmień nie manifestujemy, nie skupiamy się na intencjach, po prostu się przyglądamy, co się dzieje i analizujemy to. Co należy odpuścić? Co możecie odpuścić w czasie zaćmienia? To przywiązanie do przestarzałych grup lub celów, które już Wam nie służą. Jest to moment na to, żeby przeanalizować, które grupy Wam służą, które nie i czy to idzie zgodnie, jakby te grupy, czy cele tych grup są zgodne z Waszymi celami, jak Wy chcecie się rozwijać, jak Wy chcecie wzrastać. Do tego mamy tutaj kwadraturę do Jowisza w drugim domu, czyli Wasz to jest dom finansów, wartości, własności, też Waszej samooceny. Zdecydowanie uwaga na nadmierne wydatki lub błędne ocenianie wartości, być może zaniżanie własnej wartości. Podczas tego zaćmienia może pojawić się potrzeba przemyślenia swoich priorytetów finansowych i zwrócić uwagę, czy nie wydajecie zbyt dużo pieniędzy na swoich przyjaciół lub zbyt mało. Co jest dla Was wartościowe? Na co chcecie wydawać własne pieniądze? Zdecydowanie. No i pamiętajcie, że tutaj ze względu też na tego Saturna i na Neptuna, pomiędzy którymi jest Księżyc, mamy tutaj potrzebę struktury, ale też co jest prawdziwe, co jest nierealne, co jest iluzją, tylko Neptun, iluzja, więc mogą tutaj być napięcia, jeśli chodzi o to, jak Wy sobie coś wyobrażaliście, co braliście za prawdę, za rzeczywistość, a to co było tak naprawdę ukrytą prawdą. I to dotyczyć będzie Waszych przyjaciół. Byki. Losuję kartę dla Was z tej pięknej talii, o której mówiłam na początku. Tarot Zodiaku. Jaka karta dla Was? Karta dla byków na zaćmienie Księżyca w Rybach. Przekładam talię i wyciągam jedną kartę. Byki, dla Was jest arcykapłan. Taki piękny, trochę mi się odbija światło. Arcykapłan. Arcykapłan, czyli byk. Karta numer 5, arcykapłan, jest kartą, przy której po raz pierwszy doświadczany jest kryzys. Po stabilności czwórki, piątka sprawia, że nasza rzeczywistość się chwieje i stawia nas przed duchowością, albo przynajmniej przed poszukiwaniem w rzeczach głębszego znaczenia. Arcykapłan albo papież tworzy most między niebem a ziemią, między tym, co jest zwyczajne, realne, zamanifestowane, a tym, co leży wysoko w niebiosach, wysublimowane i mistyczne. Uczy nas on, że w trudnych chwilach musimy zwrócić się do naszej bardziej duchowej strony. Poprzez nią możemy sobie w tych chwilach poradzić,
To wydaje się dziwne, żeby utożsamiać byka, znak połączony z przyjemnościami życia, z taką uduchowioną kartą, ale byk zna to, co jest efemeryczne, przez co żyje całkowicie w chwili obecnej, ciesząc i zaspokajając zmysły. Byk ma szczytne wartości, które są manifestowane w rzeczywistości. Baran jest boską iskrą, a byk jest prawdziwymi narodzinami, manifestacją tego, co ludzie na ziemi, co trzyma w środku płomień boskości. Słowa klucze: wiara, poszukiwania duchowe, odpowiedni dystans, wiadomość, która przychodzi ze świata duchowego. To przesłanie na Was, byki, na to zaćmienie. Powodzenia! Bliźnięta. Witam Was, kochane bliźnięta, na czytaniu na zaćmienie lunarne. Zaćmienie księżyca w rybach. Wypadać będzie u Was w domu 10. Zaćmienie będzie mieć miejsce 18, 17 na 18, bo to w nocy 18 września. I tak, u Was to jest z domu kariery, reputacji, ambicji, statusu społecznego, taki trochę nasz drugi ascendent, bo to jest to, co wszyscy wiedzą o nas, ci, którzy nas też nie znają. No i tak, co może wyjść na jaw, kochane bliźnięta? Ukryte frustracje zawodowe. Być może przyjdzie do Was realizacja, że jest to moment na zmianę ścieżki kariery. To nie jest dobry moment na zmianę ogólnie. Zaćmienia to nie jest dobry moment na działanie, ale chodzi o realizację tego, o uzmysłowienie sobie, że może ta ścieżka kariery mi już nie odpowiada. Mogą też pojawić się wyzwania z autorytetami, z osobami, które mają nad nami władzę, ze strukturami w pracy związane z karierą. Ale z drugiej strony może to być też odkrycie nowego celu zawodowego, ponieważ podczas zaćmień to, co ukryte, wychodzi na jaw i u Was będzie to dotyczyć domu kariery. Co możecie odpuścić? Przywiązanie do statusu lub pozycji, która już nie przynosi Wam satysfakcji. Więc jest to moment, aby zobaczyć, co Wam nie będzie odpowiadać, żeby spojrzeć na własną karierę, na to, jak jesteście widzeni przez innych. Być może nie dogadujecie się z szefem, być może jest to czas, żeby przejść na własny biznes. W zaćmienia nie działamy, pamiętajcie. My tylko analizujemy, przyglądamy się. To może być ta iskra do zmian późniejszych. No i oprócz tego będzie tutaj kwadratura do Jowisza, który u Was jest w pierwszym domu, czyli tożsamość, wyrażanie siebie. To jestem ja, to jak mnie wszyscy widzą. Widzę to tak. Albo może być pewnego rodzaju zachwianie tego, kim jesteśmy i jak myśleliśmy, że ludzie nas widzą, jeśli chodzi o to, co robimy, o naszą karierę i nasz status społeczny. Albo może być to z naszej strony skłonność do przesady lub takiego nadmiernego optymizmu w kontaktach z innymi. I warto tutaj uważać, żeby nie obiecywać więcej niż można dać. Lepiej w tym momencie jest się przyjrzeć temu, czy to, co robimy, ma dla nas sens, czy chcemy być tak postrzegani, czy chcemy w tym kierunku się rozwijać i przyglądać temu, co wyjdzie na jaw, bo to nie jest też zależne od nas. I karta dla Was, kochane bliźnięta. Karta na zaćmienie w rybach. Okay, przekładam karty. I wyciągam jedną kartę. Arcykapłan. Mieliśmy przed chwilą arcykapłana dla byków. Czytam dla Was już bliźnięta. Arcykapłan. Byk. Karta numer 5. Arcykapłan jest kartą, przy której po raz pierwszy doświadczany jest kryzys. Po stabilności czwórki, piątka sprawia, że nasza rzeczywistość się chwieje i stawia nas przed duchowością, albo przynajmniej przed poszukiwaniem w rzeczach głębszego znaczenia. Arcykapłan albo papież tworzy most między niebem a ziemią, między tym, co jest zwyczajne, realne, zamanifestowane, a tym, co leży wysoko w niebiosach, wysublimowane i mistyczne. Uczy nas on, że w trudnych chwilach musimy zwrócić się do naszej bardziej duchowej strony. Poprzez nią możemy sobie w tych chwilach poradzić.
To wydaje się dziwne, żeby utożsamiać byka, znak połączony z przyjemnościami życia, z tak uduchowioną kartą. Ale byk zna to, co jest efemeryczne, przez co żyje całkowicie w chwili obecnej, ciesząc i zaspokajając zmysły. Byk ma szczytne wartości, które są manifestowane w rzeczywistości. Baran jest boską iskrą, a byk jest prawdziwymi narodzinami, manifestacją tego, co ludzkie na ziemi, co trzyma w środku płomień boskości. Słowa kluczowe. Wiara, poszukiwania duchowe, odpowiedni dystans, wiadomość, która przychodzi ze świata duchowego. Kochane bliźnięta, to chyba czas, żeby trochę pomedytować nad tym, co chcecie robić zawodowo, jak chcecie być postrzegani i zwrócić się do swojej własnej ukrytej strony, duchowej strony. Powodzenia bliźnięta podczas tego zaćmienia. Przechodzimy dalej do raków. Raki, witam Was serdecznie na czytaniu na zaćmienie księżyca w rybach, które będzie mieć miejsce 18 w nocy 17 na 18 września i u Was będzie ono wypadać w domu 9. Dom 9 to jest przede wszystkim edukacja wyższa, podróże, filozofia, również nasza wiara. To jest bardzo przyjemny dom. Podczas zaćmień nie działamy, przyglądamy się, patrzymy, obserwujemy, co może wyjść na jaw u Was, raki. Mogą to być pewnego rodzaju wątpliwości dotyczące Waszych przekonań, religii, być może edukacji, być może jest to czas, kiedy będziecie się zastanawiać nad tym, czy ta edukacja wyższa, w jaki sposób jesteście lub byliście zaangażowani, czy to jest to, czy może warto jest zmienić ścieżkę rozwoju. Dotyczyć to może też podróży, więc tutaj szczególnie podczas zaćmienia nie podróżowałabym gdzieś daleko. Takie podróże bliskie pociągiem to jeszcze ok, ale nie leciałabym na inny kontynent podczas zaćmienia. Oczywiście, wiadomo, jeśli lecicie, to po prostu sprawdźcie wszystko, czy macie przygotowane 3 razy, taki trochę w stylu panny, z listą rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia przed wylotem. Co możecie odpuścić podczas tego zaćmienia? Ponieważ zaćmienie, jak i pełnia, to jest bardzo dobry moment na to, żeby odpuścić, żeby coś, co nam już nie służy, pozbyć się tego balastu. Zdecydowanie, jeśli zobaczycie podczas tego zaćmienia, że są jakieś przekonania, mogą to być religijne przekonania, mogą to być przekonania filozoficzne dotyczące ścieżki życia, jaką wybraliście, lub edukacji, celów edukacyjnych. Jeśli zobaczycie, że któreś już dla Was nie działają dobrze, już Wam nie służą, to się ich pozbądźcie. Coś dzisiaj ciężko mi się wysłowić. Pozbądźcie się tych przekonań. To jest bardzo dobry czas na to, żeby się z tego oczyścić. Bo wiadomo, że wtedy robimy miejsce na nowe i w ten sposób możemy się dalej rozwijać. Raki. Dobry czas na to, żeby odpuścić przywiązania do przestarzałych przekonań. Tych, które już nie są dla Was istotne. Oprócz tego macie kwadraturę do Jowisza w 12 domu. To jest podświadomość, duchowość, to są tajemnice, ukryci wrogowie. To jest wszystko to, czego nie widzimy. Więc jeśli tutaj będziecie mieć jakieś sny, warto je zapisywać. Być może Wasza intuicja będzie Was bardziej prowadzić, szczególnie jeśli chodzi o religię i filozofię życiową. Z drugiej strony, jako że mamy tę kwadraturę, to jest zawsze takie napięcie, z jednej strony możecie mieć większe zrozumienie, szczególnie związane z praktykami duchowymi, ale z drugiej strony warto uważać na taką skłonność do przesady w tych praktykach duchowych. Raki. Karta dla Was. Karta z Tarota Zodiaku. Zobaczymy, co jest dla raków. Co dla raków na zaćmienie w rybach. Ok. Kochane raki. U Was mamy maga. Merkury. Mag wie, że można widzieć czymś więcej niż tylko oczami. Zna zarówno to, co widzialne, jak i niewidzialne i wie, jak się z tym skontaktować.
Wow, to jest wspaniałe połączenie Waszego 9 i 12 domu. Karta numer 1 jest symbolem wrodzonego potencjału, czy raczej osobistych zasobów każdego z nas i naszej zdolności użycia ich do zdobycia tego, czego potrzebujemy. Mag pracuje z inteligencją. Wie, że magia znajduje się w codziennych rzeczach i że jest dostępna tylko dla tych, którzy wiedzą, jak ją zobaczyć. On to wie i wie, jak tego użyć. Karta jest utożsamiona z Merkurym, astrologicznym aspektem, który opisuje obszar komunikacji i błyskotliwej, żywotnej inteligencji. Merkury jest rozumem i ironią, darami maga, który pozwala nam zobaczyć sytuację z wielu perspektyw. Reprezentuje intelekt, naszą umiejętność i jest powiązany z pisaniem i mówionym słowem. Magiczną różdżką Merkurego jest kij, skrzydlaty kij, który stał się symbolem medycyny. Władza znakami Panny i Biliont, a jego żywiołem jest powietrze. Słowa kluczowe: przebiegłość, inteligencja, osobiste zdolności, umiejętności, komunikacja. Myślę, że to jest fajne czytanie dla Was, raki. Może być ciekawe. Swoje odkrycia, jeśli chcecie się nimi podzielić już po zaćmieniu, zapraszam, napiszcie mi, bo jestem bardzo ciekawa, co do Was przyjdzie, jako że moim władcą ascendentu jest Merkury i czuję wszystko, co związane z Merkurem bardzo mocno. Dajcie znać, co tam w duszy Wam gra. Powodzenia, raki! Witam Was serdecznie, kochane lwy, na odczycie na zaćmienie księżyca w rybach, zaćmienie i pełnię księżyca w rybach 18 września. U Was wypada to zaćmienie w domu 8, czyli to są finanse wspólne. To jest dom też transformacji, intymności, tematów tabu. Podczas zaćmienia nie działamy, pamiętajcie, podczas zaćmienia się przyglądamy temu, co wychodzi na jaw. I u Was, co może wyjść na jaw, to są tematy związane z finansami wspólnymi, z podatkami również, ale nie bójcie się. Pamiętajcie, astrologia nie jest narzędziem, aby się bać przyszłości. Nie. Astrologia jest jak zegar, wyznacza nam czas, kiedy coś może się wydarzyć i my możemy tą energię wykorzystać. Więc u Was tak, jest potencjał na to, że coś może wyjść na światło dzienne związane z Waszymi finansami wspólnymi razem z partnerem, partnerką lub z tym, co dziedziczycie po rodzicach, po dziadkach. Oprócz tego różnego rodzaju tajemnice mogą wyjść na jaw. To jest też dom okultyzmu, więc jest tutaj szansa na głęboką transformację, szczególnie w sferze emocjonalnej i też związane z wszystko, co jest związane z tematami tabu, z tym, co jest w jakiś sposób ukryte, może po prostu nagle się Wam ukazać. W jakiś sposób możecie to zobaczyć, możecie dostać informację, wiadomość, nagle może Wam zaskoczyć w głowie i będziecie już wiedzieć, jaka jest prawda, co było ukryte, co było dla Was niejasne. Co należy odpuścić? Lwy. W momencie zaćmienia pamiętajcie, żeby nie manifestować, ale w momencie zaćmienia mamy pełnię księżyca i to jest dobry czas, żeby zobaczyć, co nam już nie służy, coś wyjdzie na jaw i my możemy się pozbyć tego balastu, żeby już nam nie ciążyło. Co należy odpuścić? Jeśli mieliście w jakimś stopniu skłonność do kontroli lub manipulowania w związkach finansowych lub emocjonalnych, to jest ten moment, jeśli zobaczycie to, że próbowaliście mieć kontrolę lub wpływać na drugą osobę, to jest ten moment, kiedy możecie to odpuścić. Oprócz tego będzie kwadratura do Jowisza w 11 domu. To są przyjaciele, cele, Wasze marzenia, grupy społeczne. Myślę, że tutaj warto jest uważać na nowe przyjaźnie, które zawieracie w tym czasie tego zaćmienia. Mogą być też pewnego rodzaju napięcia, zdecydowanie jeśli chodzi o finanse. Jak mówiłam na samym początku, ten księżyc jest pomiędzy Neptunem a Saturnem w retrogradacji. Saturn, struktura, dyscyplina. Z drugiej strony mamy Neptuna, który to jest świat iluzji, to jest to, co jest ukryte, niewidoczne,
jakby za taką kotarą, to czego my już nie widzimy, ale coś tam jest, wiemy, że coś tam jest. Więc podczas tego momentu możemy zobaczyć, jaka prawda była ukryta za tą kotarą. Czy to, w co my wierzyliśmy, albo czy struktura, którą my sobie obraliśmy, czy ona jest prawdziwa? Czy być może była to tylko iluzja władzy? No, lwy, ciekawie się zapowiada dla Was. Zobaczymy, co mają dla Was karty Tarot Zodiaku. Dla każdego znaku losuję po jednej karcie z głównym przesłaniem na zaćmienie Księżyca w Rybach. I dla lwów, co to będzie, ale zobaczymy. Ok, przekładam i wybieram. 6 buław, taka karta dla Was. 6 buław. Jowisz w Lwie, druga dekada. To jest tarot zodiaków, więc on jest połączony razem z zodiakiem. Po trudności karty numer 5. 6 buław zawiera pełną samoekspresję. Optymizm, radość i kreatywny rozwój są doświadczeniami, które łączy Jowisz w znaku lwa. Wygraliśmy naszą bitwę. Wracamy do domu. Na karcie ma miejsce osobiste świętowanie, które niesie ze sobą kolejną radę. Uważaj, by nie spoczywać zbytnio na laurach. Tę chwilę powinno się świętować i w pełni się nią delektować, wraz jednak ze zrozumieniem, że może się ona zmienić. Jest to uczciwie odniesione zwycięstwo, w pełnym porozumieniu z lwem i nie kosztem innych. Oprócz tego Jowisz przynosi szczęście i pewny sukces. Słowa klucze: zwycięstwo, osobista duma, uczciwość, świętowanie sukcesu. Karta dla Was jest bardzo szczęśliwa, bardzo lwia też. Lwy, pamiętajcie, każdy znak ma swoje cienie i ma swoją jasną stronę i ciemniejszą stronę. I lew w tej jasnej stronie jest bardzo hojny, jest bardzo szczery, jest prawdziwym przywódcą, kochającym. To jest przywódca, który ma otwarte serce i od niego bije blask. Ale z drugiej strony lew, który jest w swoim cieniu, czyli który emituje, nie wiem, czy emituje to jest dobre słowo, ale który nie skupia się na pracy nad swoimi dobrymi cechami, tylko wpada w tą ciemniejszą stronę lwa. To jest lew, który jest zazdrosny, manipuluje, próbuje mieć władzę. Ale pamiętajcie, że władza powinna przyjść od ludzi, którzy Wam ufają i dlatego macie nad nimi w jakiś sposób władzę, bo chcą, żebyście nimi kierowali, a nie dlatego, że wikłacie ich w jakieś manipulacje lub gierki. Jeśli będziecie iść za tym ciepłym sercem lwim, to czeka na Was sukces. Pamiętajcie, podczas zaćmienia przyglądamy się temu, co wychodzi na jaw. Działamy z rozsądkiem i z hojnością lwa. Hojność nie tylko jeśli chodzi o pieniądze, hojność jeśli chodzi o wyrozumiałość, ciepło, wsparcie. Taki jest lew. Lwy, powodzenia podczas tego zaćmienia. Panna. Witam Was, kochane panny, w czytaniu na zaćmienie Księżyca i pełnię Księżyca w Rybach, które będzie mieć miejsce 18 września, 17-18, bo to jest w nocy. Zaćmienie u Was wypada w domu 7, czyli partnerstwo, relacje, dom małżeństwa, umowy, to są relacje też biznesowe 1 na 1. Co może wyjść na jaw? Jeśli macie jakieś problemy w związkach, których może panny nie byłyście świadome, coś było ukryte, teraz to może wyjść na jaw. Również jeśli chodzi o dynamikę w relacjach. Może to być albo zakończenie relacji, albo odnowienie relacji. I to dotyczy tak samo relacji romantycznych, jak i relacji biznesowych 1 na 1. Więc tutaj przyglądamy się temu, co wychodzi na jaw i co mi już nie służy w tej relacji, jakie granice stawiam, jak chcę, żeby te relacje wyglądały. Z drugiej strony jest to też szansa na odpuszczenie, czyli jak już
spojrzymy na to, coś wyjdzie na jaw, coś ujrzy światło dzienne, coś zrozumiemy podczas tego zaćmienia, to mamy możliwość, żeby odpuścić to, co już nam nie służy. I tutaj może to być potrzeba perfekcji w związkach. I zamiast tego wprowadzenie bardziej realistycznego podejścia do partnera, partnerki, do związków, również związków 1 na 1, ze zrozumieniem, że to, że my mamy bardzo wysokie standardy jako panny, nie znaczy, że te same standardy mają inni ludzie i należy być jednak wyrozumiałym, bo każdy z nas ma inną ścieżkę, każdy z nas ma inne doświadczenia i każdy z nas żyje inaczej i oferuje coś innego w relacjach z innymi ludźmi. Z drugiej strony mamy tutaj kwadraturę do Jowisza w 10. domu, czyli domu naszej kariery, reputacji, ambicji. Na co warto uważać? Na nadmierne obietnice i taką pewność siebie, powiedziałabym. Ale jest tutaj też możliwość rozwoju zawodowego. Nie podejmowałabym żadnej nowej pracy podczas zaćmienia, ale jeśli jakieś okazje przyjdą, szczególnie 15, to jest trochę wcześniej, ponieważ będzie tam wtedy trygon Wenus z Jowiszem, to warto jest wykorzystać to przed zaćmieniem albo kilka dni po zaćmieniu. Nie w samo zaćmienie, wtedy nie podejmujemy działań. Panny, teraz karta dla Was. Dla każdego znaku losuję jedną kartę. Jaka karta dla panien na zaćmienie w rybach? Z tego pięknego tarota Zodiaku. Dopiero rozpakowałam tą talię, oczyściłam ją i zaczęłam z nią pracować, więc na razie czytam z książeczki znaczenie. Jest to połączenie tarota i Zodiaku. Myślę, że jest wspaniała. Dobra, przekładam już. Co dla panien na zaćmienie? Kochane panny, mamy króla buław i już czytam, co on będzie dla nas oznaczać. Mówię dla nas, ponieważ ja też jestem wschodzącą panną. Król buław. 73. Ok. Król buław. Ziemia i ogień. Tutaj znajdujemy prawdziwego przywódcę dworu buław. Króla. Jego ognista energia kreacji i transformacji jest zakorzeniona w żywiole ziemi. Jest on szczery, zdolny do przewodzenia innym i osiągania wspólnych celów oraz posiada ogromną charyzmę. Jego odwaga i działania są bardziej ostrożne niż te rycerza buław. Jest bardziej podobny do królowej, jako że król również doskonale radzi sobie ze swoją wielką osobistą mocą i sprawia, że jest ona dostępna dla jego społeczności. Dzięki jego zdolnościom przywódczym powinno być, kiedy znajdujemy się obok takiej osoby, czujemy się silniejsi i bardziej zdolni. Jego energia jest promienna i intensywna, jak ciągle podtrzymywany ogień, który ociepla długie, zimowe noce. Słowa klucze. Przywództwo, charyzma, zdolność do przewodzenia. Fajna karta, no. Czyli trzeba w tych relacjach jednak postawić na siebie, na to, co nam odpowiada. Zobaczymy podczas tego zaćmienia, co nam nie odpowiada w relacjach, z jakimi problemami musimy się zmierzyć, jaka dynamika będzie nam odpowiadać lub nie. Te relacje, które nam nie służą, zakończyć, te, które nam służyły, być może odnowić. I zrozumieć, że zawsze potrzebna jest harmonia w związkach. Nie możemy oczekiwać, że wszyscy są tak perfekcyjni jak my, jak my, kochane panny. Idziemy dalej, idziemy do wagi. Powodzenia panny,